Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj kolejny smartfon od Realme, niedawno była jego premiera. Realme 11 5G, jak wygląda, co potrafi, pierwsze wrażenia, jak to zwykle u mnie. Smartfon już chwilę u mnie jest, ale trzeba coś o nim powiedzieć, jak wygląda, co potrafi. Na pierwszy rzut oka sam wygląd występuje w dwóch wersjach, takiej czarno-fioletowej, czarno spadająca w fiolet, trochę się mieniącej, jak i również złotej. Wygląd specyficzny. Duże kółeczko, jeżeli chodzi o aparaty, w którym mamy ich dwa. Całość bryły dookoła ścięta na płasko, wiadomo, przypomina wam to, co wam przypominać powinno, czyli iPhony. Od dołu fajnie, że mamy gniazdo, jeżeli chodzi o mini jacka, to już super, to mi się podoba. Mikrofon USB-C, głośniki, lewa strona, jak to zawsze mamy, znaczy może nie zawsze, przeważnie, zresztą różnie to w zależności od producenta. Mamy tutaj port, jeżeli chodzi o możliwości włożenia kart SIM, jak to jest rozwiązane najlepiej jak może być, czyli dwie synki i karta microSD. To jest rozwiązanie, które powinno być wszędzie, no ale rzadko już niestety stosowane, przeważnie nie mamy aż tak bogatego wyboru. U góry mikrofon, prawa strona to oczywiście power, przyciski głośności. Wszystko fajnie spasowane, ładnie to wygląda, sztywnie, spoko. Może troszkę ta część na aparaty tutaj jest przezroczysta, to się będzie palcować, więc to będzie trzeba błyszcząca, to będzie trzeba na to uważać. Co dostajemy, jeżeli chodzi o Realme 11 5G? Dostajemy ekran 6,72 cala, rozdzielczość 2400 na 1080 pikseli, PPI 393, odświeżanie, jak dobrze pamiętam, do 120 Hz, więc jak najbardziej jest to tutaj płynne. Zobaczmy sobie, co możemy tutaj poustawiać. Możemy oczywiście użyć trybu ciemnego, jeżeli tylko mamy na to oczywiście ochotę. Z tematów, które tutaj mamy, autoobracanie, wiadomo, standardy, korekta kolorów. Można sobie obsługiwane aplikacje dodać, czyli pewnie zobaczymy, jak to działa. Tego jeszcze nie sprawdzałem. Tryb kolorów ekranu żywy, naturalny. Możecie oczywiście temperaturą barwową sterować. Rozmiar, no to standard, autoobracanie. Gdzieś szukam zaplanowane, a nie, to jest kwestia przełączania, ustawienie trybu ciemnego. Patrzę, gdzie jest, częstotliwość odświeżania ekranu, właśnie o to mi chodziło. Automatu albo taka wysoka 120 zawsze lub też 60 standardowa. Ja sugeruję wybór automatyczny, no bo to wam dostosuje częstotliwość w zależności co robicie. Akurat ona tutaj jest różna w tym smartfonie, więc myślę, że spoko dla baterii i dla waszej wygody użytkowania. Na ekranie jest folia ta taka z typu bardziej palcujących się, czyli zwykły plastik, więc wiadomo czego nie urywa, no ale mamy to. Sercem tego smartfona jest MediaTek Dimensity 6100+, czyli mamy dwa rdzenie 2,2 GHz, 6 rdzeni 2 GHz, czyli myślę, że ciekawie. Grafika Mali G57MC2, 8 GB RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej, do 2 TB rozszerzycie karty, więc jeżeli chodzi o pojemność, to tak naprawdę myślę, że spoko. Samo działanie wygląda normalnie, jak to już w większości średniaków. Oparty jest on na Androidzie, jak mnie pamięć nie myli, 13, z Realme UI 4.0, więc wstępnie powiem wam, że nawet płynnie on działa. Już rzadko kiedy jakiegoś smartfona spotkamy, który coś dziwnego robi. Z ustawień dodatkowych trochę rzeczy można sobie tutaj powłączać. Menadżer procesów. Spoko, można czyścić niektóre rzeczy, to mi się podoba. Usługi systemowe. Rozszerzone usługi inteligentne, tak to się tutaj nazywa. Zaplanowanie, wyłączenie, nagrywanie, zrzuty. W każdym razie przerzućmy sobie, czy coś gdzieś tutaj ciekawego nie ma, to już zobaczyliśmy. Reszta praktycznie Android. Oczywiście od góry mamy wszystko w taki otóż to sposób, dostęp do ustawień, powiadomień, więc klasyka. Trochę rzeczy dogranych od Realme, nie za dużo, ja swoje dograłem do testów, ale widzicie, co tutaj na tym ekranie jest, to już w standardzie w Realme posiadamy. Zestaw myślę, że jest całkiem fajny, gdyż dostajecie oczywiście ładowarkę,
67 W, spoczko. Bateria w telefonie jest 5000 mAh, więc myślę, że na dużo wystarczy. Jest kabelek do tego, jest case, który, no widać, że już telefon testowany, używany, bo są na nim paluchy, więc tak on przeważnie u Was będzie wyglądać. Trzeba jeszcze dodać, że czytnik linii papilarnych jest w przycisku, dlatego on jest odkryty, ale działa naprawdę, powiem Wam, turbo szybko, jak na większość tych takich starego typu, nazwijmy to, czujników. Z rzeczy, które są ważne, oczywiście mamy tutaj aparaty, ale no to nie ma co się tym dziwić. Jest główny 108 megapikseli na matrycy Samsunga. Fajnie, bo daje nam to praktycznie zdjęcia standardowe i trzykrotny zoom optyczny. Resztę to już macie później cyfrowe, to sobie coś tutaj cykniemy. Jak to wychodzi, jak to wygląda. Aż do 20-krotnego zoomu cyfrowego zdjęcie zrobicie, ale przez to nie ma żadnego tak naprawdę szerokiego kąta ani nic z tych rzeczy, więc macie tak naprawdę 108 megapikseli z światłem, jeżeli się nie mylę, 2,4 lub 1,75. Kurczę, coś nie do końca mam tutaj dobre informacje, ale to sobie sprawdzicie na stronie producenta, już nie będę teraz grzebał w tym temacie. Drugie jest oczywiście 2 megapiksele, bardziej do głębi bym to nazwał, lub też teleobiektyw. No właśnie, dobrze, teleobiektyw jest 1,75, a tylny obiektyw ma światło 2,4. No nie jest on zbyt jasny, ale łączy 9 pikseli w jednym, więc no tak to można tutaj trochę mu na plus dać. 16 megapikseli na froncie ze światłem 2,45. Co możemy zrobić? Jeżeli chodzi o tryby zdjęć, to jest Ultra Night, jest ulica, no to tutaj widzicie tak naprawdę odpowiednik tych dwóch ogniskowych, czy ogniskowych, no powiększeń, jednokrotne i trzykrotne wideo możecie nagrywać, jeżeli mnie pamięć nie myli, tylko Full HD, nie ma tutaj 4K. Zdjęcia, portrety, możecie trybem 108 megapikseli zrobić fotkę bezpośrednio z matrycy, no i różne inne dodatkowe tryby, które tutaj otóż to widzicie. Telefon oczywiście z racji nazwy 5G wspiera 5G, jest na pokładzie NFC, to już też taki standard w dzisiejszych czasach. Mamy Bluetooth 5.2, więc jak najbardziej ze specyfikacji tutaj będziecie zadowoleni. Wszystko, co na pokładzie być powinno, czyli GPS-a, GPS, Galileo, Baidu, GLONASS, jeżeli chodzi o kwestie możliwości się zlokalizowania na pokładzie są. Całość około 190 gramów, w ręce trzyma się całkiem sensownie. Cena? Jakieś 1300 zł. Jak za tego typu parametry naprawdę wydający się dobry aparat. Oczywiście przetestuję, nacykam Wam fotek, będzie film, ale wstępnie widzę, że te zdjęcia wychodzą delikatnie mówiąc ładnie, ale to się okaże. No cóż, tyle. Biorę się za testowanie na dzisiaj. Tyle o Realme 11 5G, niedługo więcej, cała playlista u mnie na kanale, więc tyle. Realme 11 5G, z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!